Cześć, witaj w najnowszym odcinku OZY Dev Studio, w którym podsumowuję wydajność w aplikacjach DAW ostatnich flagowców AMD, Intela oraz Apple. Jeśli interesuje Cię wydajność tych procesorów w aplikacjach do tworzenia muzyki, to dobrze trafiłeś, zapraszam na najnowszy odcinek. Mamy luty 2025 roku, czyli moment, w którym wszystkie flagowe procesory obecnej generacji, zarówno Intela, AMD, jak i Apple, są obecnie na rynku i możemy je przetestować. Ja miałem to szczęście, że miałem dostęp do wszystkich tych procesorów w podobnym czasie, w związku z czym przygotowałem dla Was serię testów, w których porównuję wydajność tych procesorów w zastosowaniach produkcji muzycznej. Głównie skupiłem się tutaj na obciążeniach typu DSP, czyli wtyczki efektowe. Zrobiłem dla Was również testy polegające na obciążeniu polifonicznym oraz jeden specyficzny test obciążeniowy dla pojedynczego rdzenia. W tym teście porównam dla Was dwa nowe procesory. Głównie skupiłem się tutaj na Intelu 285K, który jest flagowym modelem z 15 generacji Arrow Lake. Jest to procesor 24-rdzeniowy, w którym 8 rdzeni pełni funkcje rdzeni wydajnościowych, a 16 rdzeni pełni funkcje oszczędnościowych. W przypadku AMD 9950X mamy do czynienia z 16 rdzeniami, wszystkie rdzenie P-Core, czyli rdzenie wydajnościowe. W przypadku procesora Apple M4 Max mamy do czynienia z 12 rdzeniami wydajnościowymi i 4 rdzeniami Efficiency Core, czyli rdzeniami oszczędnościowymi. Na dokładkę w teście będziecie mogli zobaczyć porównanie M3 Max 14-rdzeniowego oraz flagowego procesora AMD z generacji Zen 4, czyli 7950X. Wszystkie te procesory przetestowałem w identycznym środowisku, na tym samym interfejsie audio, na tym samym wersji systemu oraz przy użyciu dokładnie tego samego oprogramowania. Po wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tych procesorów, ich specyfikacji, ich architektury, wszystkich detali dotyczących zegarów maksymalnych, zegarów nominalnych, odsyłam Was do stron, gdzie takie informacje są, na stronę producenta. Te informacje w związku z moim testem nie są aż tak istotne, ponieważ jak wiadomo, zegary są specyficzne dla danego modelu, nie są żadnym punktem odniesienia w przypadku różnych architektur procesorów. Nie robiłem również testów polegających na mierzeniu poboru prądu tych procesorów w trakcie obciążenia. W przypadku pracy audio liczy się przede wszystkim nieprzerwana praca w generowaniu strumieniu audio. Na pierwszy ogień idzie test DSP wykonany w Reaperze. Wtyczką testową jest ReaComp, który jest kompresorem wbudowanym w Reapera. Wyniki testów mam dla 5 procesorów. 2 procesory od Apple, M3 Max 14-rdzeniowy i M4 Max 16-rdzeniowy. Flagowy Intel 285K, AMD 9050X i na dokładkę poprzednia generacja flagowego procesora AMD 7950X. Testy wykonałem w 5 buforach i wybaczcie mi, ale nie mam testów dla bufora 1024 i procesora M3 Max. Jak tylko będzie taka możliwość, uzupełnię te wyniki w tym buforze. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to regularna przewaga w każdym z buforów Intela nad procesorem AMD 9950X. Widać to tutaj w każdym z buforów. Przewaga na najbardziej typowych buforach nie przekracza 5%, a w przypadku bufora 64 jest to wynik na poziomie błędu pomiarowego. Jeśli popatrzymy na wyniki procesora AMD 7950X, to w moich testach, które wykonałem w podobnym czasie, to różnica między procesorem AMD 9050X a 7950X jest znacząca, bo mówimy tutaj o różnicy w przypadku bufora 1024 na poziomie 600 wtyczek i 460 w tym samym buforze. W przypadku bufora 512 jest tutaj 592 i 460. To ciekawy wynik akurat, że w 512 i 1024 Zen 4 osiągnął identyczny wynik. W przypadku bufora 256 Zen 5 564 wtyczki, Zen 4 440 wtyczek. Bufor 128 528 wtyczek dla Zen 5 i 408 wtyczek dla Zen 4. W przypadku bufora 64 492 wtyczki i 364 wtyczki.
Czyli w przypadku bufora 1024 różnica między Zen 5 a Zen 4 prezentuje się na poziomie 30%, a w przypadku bufora 64 różnica wyszła na poziomie 35%. Jeśli mowa o procesorach Apple, mamy tutaj spektakularny wzrost wydajności względem procesora M3 Max 14-rdzeniowego. W przypadku bufora 512 M3 Max wyciągnął 352 wtyczki, a M4 Max 528 wtyczek, więc mówimy tu o różnicy na poziomie 50%. W przypadku bufora 256 różnica między M3 Max i M4 Max 504 wtyczki dla M4 i 344 dla M3. Procentowo to jest różnica na poziomie 46%. Bufor 128 to jest 480 wtyczek dla M4 i 324 dla M3. I dla bufora 64 to jest 448 wtyczek dla M4 i 306 wtyczek dla M3 Max. Czyli zakres procentowy różnic waha się w przedziale 45% do aż 50% i niewątpliwie jest to zasługa zwiększonej ilości rdzeni performance, gdyż w starym M3 Max było to 8 rdzeni, a w M4 Max jest to aż 12 rdzeni, w związku z czym model do modelu testowałem M3 Max w wersji 14-rdzeniowej i M4 Max w wersji 16-rdzeniowej. Natomiast jak możecie zauważyć, flagowy procesor M4 Max 16-rdzeniowy w żadnym teście DSP nie dogonił flagowych procesorów z obecnej generacji AMD i Intela i różnica wydajności zawiera się w przedziale od 10 do 15% na korzyść AMD i Intela. Podczas testów procesory M4 przy tak dużym obciążeniu grzeją się dość znacznie, w związku z czym układ chłodzenia pracuje dość głośno. Natomiast w przypadku procesorów AMD i Intel nie obserwujemy w zasadzie żadnej reakcji układu chłodzenia, ponieważ układ chłodzenia jest duży, a procesory te zabudowane są przeważnie w większych obudowach, więc kultura pracy bez względu na poziom obciążenia jest w zasadzie bez znaczenia. Jeżeli będę miał przetestowane dla Was wersje mobilne tych procesorów Arrow Lake i Zen 5, to również porównam sobie kulturę pracy tych procesorów w mniejszych obudowach laptopów. Jako drugi mam dla Was test wykonany przy użyciu samplera Native Instruments Contact. Jest to test polegający na obciążeniu procesora maksymalną ilością naraz odtwarzanych dźwięków polifonii w samplerze. W tym przypadku bezpośrednio porównujemy Intela 286K z AMD Zen 5 i Zen 4. Dla najmniejszych buforów wyniki są dosyć podobne. Dla wszystkich procesorów, dla bufora 128 przewagę zyskuje AMD 9950X. Czym bardziej zwiększamy bufor, tym Zen 5 zyskuje na przewadze. I tak w przypadku bufora 512 różnica w ilości odtwarzanych ścieżek w jednym momencie. AMD 9950X był w stanie odtworzyć 205 ścieżek. W przypadku Intela było to tylko 176 i przy tym buforze jest to różnica na poziomie 17%, a w przypadku bufora 1024 różnica między Zen 5 a Intelem to jest 251 wtyczek dla AMD i 229 wtyczek dla Intela i jest to różnica na poziomie 10%. Jak widzicie, między tymi procesorami nie ma jakiejś bardzo spektakularnej różnicy w wydajności w przypadku testów polifonicznych i tak jak w przypadku testów DSP Intel miał tutaj przewagę, tak w przypadku testów MIDI na prowadzenie wyszedł Zen 5 od AMD. Ciekawe jest to, że Zen 4 od AMD w tym przypadku prezentuje podobną wydajność co Intel najnowszej generacji, bo mówimy tutaj o relacji wyników 229 do 218 w przypadku bufora 1024, 180 do 176 w przypadku bufora 512, 140 do 138 w przypadku bufora 256, 112 i 111 w przypadku bufora 128. We wszystkich testach odrobinkę lepiej wypadał AMD Zen 4, natomiast różnice 2-3 ścieżek nie są to różnice, które w jakiś sposób znaczący zmieniają możliwości pracy. W przypadku tego testu istotne jest wyłączenie funkcji
zabezpieczenia przed przeciążeniem, ponieważ jest ona odpowiedzialna za redukcję obciążenia w przypadku przeciążenia procesora, a nie o to nam chodzi podczas testów, żeby redukować obciążenie, tylko żeby właśnie obciążyć procesor do końca, by pokazać jego rzeczywisty szczyt wydajności. I na koniec przygotowałem dla Was ciekawy test polegający na obciążeniu tylko jednego rdzenia w programie Reaper, po to by wykazać rzeczywistą wydajność rdzenia w przypadku przetwarzania DSP. Tutaj mamy tylko 3 wyniki dla 3 procesorów. Intel był w stanie obsłużyć 34 wtyczki przy pomocy jednego rdzenia P. AMD Zen 5 9950X był w stanie obsłużyć 39 wtyczek, a poprzednia generacja AMD Zen 4 był w stanie obsłużyć 29 wtyczek RAX-Comp. Uprzedzając ewentualne wątpliwości, tak, upewniłem się, że w przypadku Intela obliczenia były dokonywane na rdzeniu P. Jak widzieliście w teście, procesory Intela i AMD prezentują na tyle niewielką różnicę w wydajności ogólnej, że zastanawianie się, czy wybrać Intela czy AMD jest pytaniem z gatunku, czy w danym momencie mamy już jakiś komputer oparty na architekturze z podstawką AM5, do którego możemy zainstalować procesor Zen 5. No, w tym momencie naturalnym wydaje się, że upgrade jest w stronę AMD, ale gdy budujemy komputer od zera, to dylemat wydajności wydaje się być tutaj problemem drugorzędnym, ponieważ oba procesory tak naprawdę prezentują tą samą lub podobną wydajność, uśredniając wyniki, więc na jednym i drugim procesorze wykonamy pracę w sposób niemal identyczny. Jedyna różnica, którą tutaj chciałbym wspomnieć, jest taka, że akurat procesory Zen 4 i Zen 5 od AMD optymalnie współpracują z pamięciami o trochę niższej częstotliwości. No i w przypadku Zen 4 to jest częstotliwość na poziomie 6000 do 6200 MHz, a w przypadku Zen 5 możemy użyć pamięci 6400, które będą działały w trybie 1:1 kontrolera pamięci, a to daje najlepsze rezultaty, jeżeli chodzi o zarówno opóźnienia, jak i liniowy transfer pamięci po szynie danych. W przypadku Intela, z uwagi, że procesory te działają w trybie Gear 2, czyli w trybie 2:1, mamy sytuację, w której czym szybsza pamięć, tym lepiej. W przypadku Intela więc zakup droższych pamięci jest korzystny, jeżeli chodzi o wydajność. No i ostatnia istotna rzecz to w przypadku Intela natywna obsługa Thunderbolt, której to AMD nie ma. Proponuję tutaj trzymać się procesorów Intela. Ja osobiście nie używam urządzeń Thunderbolt, ponieważ uważam, że standard USB jest całkowicie wystarczający do profesjonalnej pracy z interfejsami audio. Natomiast kultura pracy przy maksymalnej wydajności obu procesorach, przy tym samym chłodzeniu I/O wielkości 360 wydaje się być identyczna. Procesory te osiągają bardzo przyjemne temperatury, które w większości czasu pracy w aplikacji DAW nie przekraczają 50-45 stopni. W przypadku tak silnych procesorów nie lada sztuką jest je obciążyć na maksa, w związku z czym przez większość czasu pracują one na niskim budżecie energetycznym, nie generując praktycznie żadnych temperatur. Średnio na chłodzeniu I/O 360 hotspot zarówno w AMD, jak i Intelu nie przekracza 60 stopni, a hotspot, jak wiadomo, jest to najgorętszy punkt procesora w danym momencie, na podstawie którego sterowane jest chłodzenie, więc uśredniając temperaturę procesora, biorąc wyniki z wszystkich rdzeni, ta temperatura jest jeszcze niższa. Widzimy więc w tym zakresie ogromny progres u Intela, ponieważ poprzednia generacja charakteryzowała się znacznie gorszą kulturą pracy. Tym razem procesory Intela, powiedzmy, że zrównały się kulturą pracy z procesorami AMD, ale tutaj nie ma się co dziwić, ponieważ obie architektury wykonane były w zasadzie w podobnej litografii. Mamy tu do czynienia z litografią 4 nanometrów w przypadku Zen 5 i około 3 nanometry w przypadku Intela. W 3 nanometrach TSMC wykonano również procesory Apple M4. Warto również zwrócić uwagę na to, że generalnie procesory x86, czyli AMD i Intel, gorzej wypadają w takich benchmarkach jak Geekbench 6, gdzie brylują procesory Apple. Jak widzimy w moich testach, nie do końca wyniki, które widzimy w Geekbench, przekładają się na realne zastosowanie w aplikacjach Pro Audio. W związku z czym moja prośba do Was, żeby nie brać dosłownie wyników innych benchmarków, takich jak Geekbench, które z powodu
różnorodności różnych algorytmów testujących generują wynik, który po prostu w konkretnych zastosowaniach może być mylny, a jak wiadomo w przypadku zastosowań Pro Audio mamy do czynienia z obliczeniami opartych głównie na liczbach zmiennoprzecinkowych, więc głównie te obszary procesora będą wykorzystywane podczas obliczeń DSP na filtrach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność. Mam nadzieję, że mój test w jakiś sposób rozwiał wątpliwości, dał pewne odpowiedzi na pytanie, który procesor tak naprawdę jest lepszy w zastosowaniu Pro Audio. Starałem się wykonać testy możliwie jak najdokładniej, jak najrzetelniej. Tego typu testy są bardzo czasochłonne, więc musiałem je wykonać wielokrotnie. Bardzo mi też zależy, aby moje testy zawierały wyniki dla procesorów Apple, dlatego że zarówno te procesory, jak i procesory Intela i AMD wykorzystywane są w branży Pro Audio. Dlatego mój wybór padł na Reaper i jego wewnętrzną wtyczkę, która jest kompilowana na wszystkie możliwe systemy i na wszystkie obecnie popularne architektury procesorów. Jeżeli masz pytania odnośnie moich testów, chcesz się podzielić jakąś uwagą lub sugestią, zostaw komentarz pod moim filmem. Zawsze staram się odpowiadać na pytania. Zapraszam również wszystkich do moich kolejnych filmów, w których na pewno przedstawię wyniki kolejnych ciekawych procesorów, jeżeli tylko wpadną w moje ręce i będę porównywał je z moimi poprzednimi wynikami, tak abyście mieli pełną bazę i kontekst wydajnościowy ostatnich flagowców. Dziękuję, że obejrzałeś film do końca. Jeżeli tego typu treści Ci się podobają, doceń to łapką w górę, zostaw subskrypcję lub skomentuj pod filmem, by algorytm wiedział, że tego typu treści są dla Was atrakcyjne. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!